Cześć! Dzisiaj tematem filmu jest taki wiejsko-sielski wieszaczek. Zapraszam do oglądania. Wieszaczek jest bardzo prosty w formie, ale jednocześnie ma w sobie coś urzekającego. Zaczynam od usunięcia naklejki, następnie delikatnie szlifuję bazę pracy i całość maluję podkładem akrylowym. Dekoracyjną tabliczkę również maluję podkładem, a po jego wyschnięciu przemalowuję białą farbą akrylową. Ten papier ryżowy jest prześliczny. Wybrałam sobie do ozdobienia wieszaka jajeczko z kogucikiem. W pierwszym etapie jajko wycinam, a następnie wyrywam koguta tak, aby dało się ładnie domalować tło. Kogucika przyklejam do tabliczki klejem do decoupage. W związku z tym, że papier ryżowy jest grubszy od serwetki, najpierw smaruję tabliczkę klejem, następnie układam na niej papier i kolejny raz smaruję od góry klejem, po to, aby papier jak najbardziej przesiąkł klejem. Po zabezpieczeniu tabliczki lakierem dobieram farby i domalowuję tło. Farby, które zostały mi z malowania tła na tabliczce, mieszam i maluję nimi wieszak. Całą pracę zabezpieczam lakierem matowym.
Na górze i dole tabliczki jest sporo pustej przestrzeni, więc zdecydowałam się odbić tam wzór z szablonu. Skoro mam już na podstawku białą farbę, odbijam kółeczka drewnianą końcóweczką pędzla gąbkowego. Tabliczkę zdobiły będą spękania dwuskładnikowe i zaczynam od nałożenia preparatu numer 1. Spękania są dość kapryśnym preparatem, więc żeby zwiększyć szanse powodzenia ich powstania, warto pamiętać o tym, żeby nakładać je zawsze suchym pędzelkiem i żeby nie schły w wilgotnym pomieszczeniu. Po wyschnięciu preparatu numer 1, ja zostawiłam go do wyschnięcia na noc, nakładam preparat numer 2. W wieszaczek wcieram brązową pastę woskową, to jest preparat postarzający. Staram się tak nałożyć preparat, aby na brzegach było go więcej, dzięki czemu uzyskam taki naturalny efekt zużycia. Do wieszaczka montuję drewniany kołeczek. W tabliczkę wcieram brązową pastę woskową, dzięki czemu uwidocznię spękania i tak jak w przypadku wieszaka, na brzegi tabliczki nakładam więcej preparatu. Wymyśliłam sobie, że pod tabliczką przyklejona będzie koronka, no i oczywiście nie miałam nic w pasującym kolorze, dlatego zabarwiam białą bawełnianą koroneczkę brązową farbą. Kiedy koronka jest już sucha, przyklejam ją pod spodem tabliczki, tak aby powstała falbanka, a następnie tabliczkę przyklejam do wieszaka.
Gotowy wieszaczek prezentuje się tak. Praca bardzo prosta, ale niezwykle przyjemna w tworzeniu. Jak zwykle listę wszystkich użytych materiałów znajdziecie w opisie. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału.